No ale jak to panie bez ściągania, samą wodą mycie? Nie trzeba tego ściągać, przecież kropki zostaną, nie? Cześć. Ostatnio nagraliśmy film o mitach w wymiarze mycia i regeneracji, które opierały się stricte o metodę tradycyjną, czyli mycie myjką i ściągaczką. No a dzisiaj przyszedł czas na mity o myciu, ale w technologii waterfed, czyli wodą demineralizowaną. W te mity wierzy większość osób, które mają pierwszy raz styczność z technologią waterfed lub jeszcze się na niej nie znają. Także myślę, że ten materiał będzie świetnie rozwiewał te wszystkie wątpliwości. Także zapraszam Was do obejrzenia. To mit numer 1. Ta technologia nadaje się tylko do mycia niskich okien, co jest oczywiście nieprawdą, ale większość osób uważa, że długim kijem to się nie da umyć gdzieś tam na wysokości, bo to nic nie widać, bo tam się nie da dostrzec, gdzie coś jest brudne, a gdzie nie jest brudne. No i ten długi kij, no to w ogóle jest tak giętki, że tym się nie da w ogóle docisnąć, nie da się tym umyć. No jest to nieprawdą, w mojej ocenie oczywiście. Pracowałem na dużych wysokościach. Uważam, że im dłuższy kij, tym wymaga to więcej energii, większego wysiłku, ale jakby da się umyć te przeszklenia. Im wyżej też, tym myje się je wolniej. Jednak jeżeli ma się umiejętności, skupi się na każdym elemencie szyby, to oczywiście umyjemy dokładnie okno, które jest brudne z takich bieżących zabrudzeń odrogowych, kurzu, jakichś osadów właśnie z ulicy i tego typu zabrudzenia, które powstają nam powiedzmy naturalnie, no to bez problemu jesteśmy w stanie umyć okna w zasadzie takiego, jakiego długiego mamy kija najdłuższego, czyli no na rynku do 24 metrów. Zazwyczaj jednak klienci się nasi decydują na takie do 20 metrów. No i z powodzeniem jakby da się to mycie wykonać. Trzeba po prostu mieć tylko odpowiednie umiejętności i technikę. Kije są odpowiednio sztywne, da się tym pracować, także nie jest to żaden problem. Mogą pojawiać też się wątpliwości odnośnie ciśnienia wody, czy na taką wysokość na przykład da się wypompować tą wodę. No to nie ma dużego znaczenia. Wężyk w kiju jest cienki, więc ta woda wcale dużo nie waży. Nie jest to problemem czy dla standardowego systemu mobilnego, czy dla systemów Nawana, pompki, tam też bez problemu dają radę. Mit drugi, czyli to, że trzeba ściągać ściągaczką po umyciu. No bo często klienci pytają: "No ale jak to panie bez ściągania, samą wodą mycie? Nie trzeba tego ściągać, przecież kropki zostaną", nie? No i właśnie nie, bo woda jest zdemineralizowana, czyli nie ma żadnych minerałów w sobie, nie ma żadnych składników. No jeżeli na idealnie czystą powierzchnię wylejemy taką wodę demineralizowaną, to po odparowaniu nie będzie żadnego śladu po tej wodzie. Jeżeli na brudne okno wylejemy wodę demineralizowaną, to będzie ślad, bo dalej będzie brud na tej szybie. No ale jeżeli usuniemy cały brud szczotką czy padem i spłuczemy wodą demineralizowaną, no to wtedy jakby zostaje sama woda demineralizowana, ona nie ma żadnych minerałów, czyli wysycha, odparowuje. Nie ma po niej żadnych śladów. Czyli ściągaczką po tym nie trzeba ściągać. No i mniej więcej w ten sposób można wytłumaczyć to każdej osobie, która jest nowa w branży. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to będę bardzo wdzięczny za kliknięcie suba. Gdzieś tam pod filmem na dole jest przycisk. Dodatkowo, jeżeli klikniesz dzwoneczek, będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych najnowszych materiałach. Mit numer 3 to, że mycie wodą demineralizowaną jest mniej dokładne niż mycie tradycyjne. No i teraz w większości jest to mit. Oczywiście zależy od zabrudzeń. Jeżeli wykonujemy mycie takie podstawowe, serwisowe, czyli usuwamy zabrudzenia typu kurz i osady drogowe, to z powodzeniem jesteśmy w stanie umyć tak samo dokładnie okno wodą demi, jak i metodami tradycyjnymi, ponieważ to są takie zabrudzenia, z którymi bez problemu radzi sobie szczotka czy pad, tak samo jak myjka i ściągaczka, i efekt po umyciu może być taki sam. Nieraz gdzieś tam może być nawet gorszy tradycyjnie, jeżeli niedokładnie wykonamy, tak samo jeżeli niedokładnie wykonamy, może być gorszy waterfedem, ale jakby nie ma czegoś takiego, że tutaj nie jesteśmy w stanie umyć dokładnie przeszkleń tą metodą, jeżeli to jest mycie serwisowe. No i to samo oczywiście tyczy się przeszkleń na wysokości. Jeżeli myjemy, nie wiem, z podnośnika na 15 metrze, to jesteśmy w stanie tak samo dokładnie umyć waterfedem. Oczywiście jeżeli to jest przeszklenie, jeżeli sięgamy tam szczotką, jeżeli mamy odpowiednie przeguby, na przykład jak jest jakiś parapet i tak dalej, to jesteśmy w stanie sobie tym poradzić. Tutaj często należy się zastanowić, która metoda jest szybsza i która nam po prostu taniej i korzystniej wyjdzie, ale dokładność jakby może być taka sama.
I tutaj zmienia się sytuacja oczywiście, jeżeli na oknach są trudne zabrudzenia, jeżeli jest to doczyszczanie. No bo jeżeli już mamy na wysokości doczyścić coś kijem i nie wiem, i to jest na przykład, jakiś kawałek tynku, no to musielibyśmy mieć inne narzędzie, no bo szczotką nie doczyścimy tego, nie? Tak samo przy myciu tradycyjnym. Czasem możemy to gdzieś tam rantem myjki doczyścić i powiedzmy zejdzie. No to tutaj już jakby to tak nie działa, nie? Woda demineralizowana i technologia mycia, water-fed jest raczej przewidziana do takich standardowych zabrudzeń, czyli do pewnie większości pracy, którą się wykonuje. Więc tutaj taka mała gwiazdka, no ale oczywiście, nie służy ta technologia do mycia pobudowlanego. Mit numer 4. Trzeba używać chemii, aby dokładnie umyć powierzchnię. No i to jest, też oczywiście nieprawda. No i tak samo, jeśli to jest mycie serwisowe, to bez problemu szczotka radzi sobie z tymi zabrudzeniami. Nie musimy używać dodatkowej chemii. Niepotrzebny tutaj, jest jakiś magiczny składnik, który nam to usunie. Bez problemu mechanicznie jesteśmy w stanie zdjąć wszystkie zabrudzenia przy myciu serwisowym. Jeżeli to są, nie wiem, ptasie odchody na przykład, można mieć pad do wody demineralizowanej i doszorować też padem. Są do tego różne przyrządy. Nawet, takie na przykład szczotki Richit, umożliwiają mycie po budowie, niektórymi padami też bez chemii, a więc generalnie do water-fed nie dodajemy chemii. Się tego nie robi, bo trudno jest później tą chemię spłukać. Długo trwa to mycie. Jeżeli oczywiście mamy zabrudzenia do doczyszczenia, czyli właśnie jakieś mycie po budowie lub okna były niemyte, nie wiem, 5 czy 10 lat i mają jakieś, nie wiem, zacieki, coś tam się dziwnego na nich podziało, no to wtedy robimy doczyszczanie. No i wtedy zazwyczaj opłaca się ta metoda tradycyjna po prostu z dodatkowymi narzędziami i z dodatkową chemią. Mit numer 5. Technologia nadaje się tylko do mycia przeszklonych elewacji budynków. No i to też nieprawda. Możemy water-fed wykorzystywać tak naprawdę do mycia wszystkiego, co jest gładkie, czyli panele fotowoltaiczne, elewacje wszelkiego rodzaju, kompozytowe, aluminiowe, z paneli lakierowane, dowolne, które są po prostu, gładką powierzchnią, która nie jest porowata, jak na przykład taka akrylowa elewacja domu. Możemy mieć, panele fotowoltaiczne, jachty, łodzie, plafony reklamowe, pylony reklamowe, banery, obudowy stacji, no i pewnie jeszcze wiele innych powierzchni, które mógłbym tu wymienić. Także z powodzeniem ta technologia jest do tego wykorzystywana. Mit numer 6. Ta technologia nadaje się tylko do mycia profesjonalnego i dla firm świadczących usługi. No i to też jest oczywiście nieprawda. Jak najbardziej ta technologia nadaje się do mycia przeszkleń, oczywiście w takich wyższych, w domu jednorodzinnym, przeszkleń zewnętrznych. Najtańsze zestawy, zaczynają się już od, trochę ponad 2000 zł netto. No i z powodzeniem one radzą sobie właśnie z takim cyklicznym myciem. Jest to fajne, proste, przyjemne. Wyjmujemy kija, podpinamy do wody i tak naprawdę szczotką jesteśmy w stanie szybko umyć, wysokie przeszklenia. Więc jeśli tylko, zależy, właścicielowi na umyciu szybko tych przeszkleń i takim cyklicznym utrzymaniu, żeby one były, jak najładniejsze, jak najfajniej wyglądały, no to ta technologia się super do tego sprawdzi. Na koniec dodam, że jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tej technologii, jeżeli uważasz, że zostają po niej kropki, jeżeli uważasz, że ona nie działa, to najczęściej przyczyna jest, po stronie jakby umiejętności operatora, po stronie ewentualnie samej wody, jeżeli nie została ona dokładnie zdemineralizowana. Da się tą technologią umyć z powodzeniem przeszklenia, wymaga to po prostu odpowiednich kompetencji. Dzięki za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.